Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Aśka i ja tutaj czekam na Was już z prezentacją najnowszego warsztatu online Zima Skraperki. Jest to ostatnia z 4 części pół roku i zapraszam Was, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda, co tu ciekawego się znalazło, jakie rozwiązania zastosowałam, czy są pop-upy, czy są trudne, czy są ciekawe. Zobaczycie, jak ozdobić album, jak pięknie może on się mienić, srebrzyć i być w takim bardzo zimowym, mroźnym klimacie i mam nadzieję sprawić dużo radości. No to zapraszam, słuchajcie, na prezentację i do wykonania go razem ze mną w warsztacie online. Zapraszam. To jest ostatnia część naszych pół roku skraperki, czyli wersja zimowa. Mieliśmy oczywiście wiosnę, lato, jesień, no i teraz przed nami, słuchajcie, zima. Jak to na tę porę roku przystało? Będzie mroźnie, będzie chłodno i mam nadzieję, że będzie się przyjemnie pracowało, dlatego bardzo Was serdecznie zapraszam na ten warsztat. Chciałabym na samym wstępie zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Kochani, sprzedaż warsztatów odbywa się przez mój sklep internetowy, to już pewnie wiecie, www.asiaszulik.pl i bardzo bym prosiła, aby osoby, które mają wszystkie poprzednie części, które jakby zbierały na te, wiecie, te naklejeczki takie warsztatowe, w komentarzu do zamówienia tej ostatniej już części, to jest bardzo ważne, żeby w komentarzu zaznaczyć, że zebraliście wszystkie pełne zestawy warsztatowe. To jest ważna bardzo informacja. Kochani, zawsze jak macie do mnie jakieś coś do przekazania odnośnie zamówienia, czy zmiany adresu, czy czegoś tam jeszcze innego, czegokolwiek, pamiętajcie, piszcie to zawsze w komentarzu do zamówienia. Ja czytam te komentarze, stosuję się do nich i też, wiecie, to jest fajne, bo zawsze mam to przed oczami. Nie mam tego gdzieś porozrzucane w mailach, bo ktoś tam coś napisał. Oczywiście, że czasem zdarzy się o czymś zapomnieć i można wysłać, tu nie chodzi o to, że nie, ale fajnie jak w tym komentarzu to jest, bo jest to wszystko w jednym miejscu. Ale tu jest bardzo ważna ta zasada, żeby napisać tam o tym, że zebraliście wszystkie te naklejeczki, które dostaliście wraz z zakupem warsztatu i ten zimowy jest, patrzcie, jaki... Jakoś mi się stolik rusza dzisiaj. Jest tym ostatnim, który zakupiliście, ponieważ w paczce z tym warsztatem otrzymacie ten prezent, o którym mówiłam, taki niezbędnik skraperki. Fajne, myślę, rzeczy, które Wam się przydają przy pracy, z których ja też korzystam, które bardzo lubię i bardzo, bardzo się cieszę, że będę mogła te paczuszki dla Was spakować. Także kochani, zaczynamy prezentację warsztatu. Drodzy moi, ostatnia część pół roku, czyli zima. Jak już widzicie, będziemy tworzyć z kolekcji Cozy Winterland od Craft O'Clock. Jeżeli chodzi o dostępność warsztatów, bo to też jest dosyć ważne, ja będę kontrolowała to, ile ich schodzi, ile tam jest papierów, bo oczywiście, słuchajcie, każdy, wiadomo, nie ma nieskończonej ilości bloków, a tutaj bardzo dużo ich zejdzie, bo aż 3, więc ja będę sobie kontrolować, także teoretycznie termin dostępności warsztatu będzie do 19 października, chyba że wyczerpią się papiery. Ja będę w kontakcie z Craft O'Clockiem, więc zerkajcie tam, bądźcie czujni. Chciałam też zaznaczyć od razu na początek, że warsztat pochłonął aż 3 duże bloki i nie zostało nam praktycznie nic z niego, same ścineczki, więc to jest też to, z czym ja tak bardzo staram się walczyć. To, żeby wykorzystać papiery do cna, żeby nie zostały nam zbyt dużo tego do wyrzucenia, albo wiecie, takiego, co nie wiadomo, co potem z tym zrobić. Więc z tego się bardzo cieszę, ale chcę, żebyście mieli też to na uwadze. Jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze pewnie w albumie, boi się, że gdzieś coś się pomyli, coś może nie wyjść, są też jest do kupienia bloczka Cozy Winterland jeszcze osobno. On będzie w sklepie wystawiony, więc myślę, że będzie to fajna pomoc, jeżeli ktoś będzie chciał. Oczywiście część też tego bloczka z zestawów dodatków Flowers and More też będzie
w tym zestawie będą magnesy, będzie aż 45 bazowych arkuszy papieru, więc to jest bardzo dużo, ale jak sami widzicie, albumik jest taki dosyć sporych rozmiarów, taki rozbudowany, więc no trochę tych papierów tu zajdzie. Dostaniecie w swoich paczuszkach magnesy, płótno, wszystkie materiały, żeby sobie, wiecie, poozdabiać. Zaraz zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Jedyne, co musicie mieć ze swojej strony, to klej introligatorski, coś do cięcia, coś do bigowania, ołówek, linijkę, nożyczki. Takie, wiecie, podstawy, które w albumowaniu są nam potrzebne i niezbędne. Także kolekcję sobie tutaj, aż okładkę, że tak powiem, bo wszystko zużyłam, zostawiam na boku. Szczerze powiem, myślałam, że zejdą ze 2 plus jakieś tam dodatki, a tutaj niespodzianka, bo kiedy zaczęłam nad nim pracować i wiecie, rozbudowywać, kombinować, okazało się, że zeszło troszeczkę więcej papierów. No więc, moi drodzy, wracamy już do prezentacji albumu. Ja sobie zerknę, czy będę widoczna. Chyba będę. Dobra, troszeczkę sobie odsunęłam aparat, żeby było lepiej wszystko widać. Tradycyjnie, jak wszystkie nasze 4 pory roku skraperki, jest on w etui i jest takiego formatu, jak widzicie, zamykany na takie nasze tutaj paseczki. Wysokość albumu to jest 21 cm, jego szerokość to jest 16,5 cm, grzbiet ma 9, mamy 5 kart, które mocowane są na systemie Hidden Hinge z plusem. W tym albumie skupimy się bardziej pod kątem praktycznych rozwiązań, wykorzystywania ścinków, minimalizowania zużycia papierów skrapowych w albumie. Będzie też mowa tu o dekorowaniu, o tym, jak można sobie taki album udekorować, więc myślę, że będzie też ciekawie. Każda z pór roku, wiecie, była w innym temacie, coś innego żeśmy tam tworzyli, były inne rozwiązania. No i tak też jest dokładnie tutaj. Kart, powiedziałam, że mamy 5 kart, one są mocowane na tym naszym systemie z plusem. Wielkość kart to jest 14,5 na 20. Album pomieści, słuchajcie, od 120 do 150 zdjęć w formacie 9 na 13, 10 na 15 lub 13 na 18. Kieszenie górne, czyli wsuwane jeszcze dodatkowo maty. Te wszystkie maty, dodatki, rzadko kiedy to liczę, ale tak około z tych 100 do 150. Myślę, że też nie ma co zbytnio przesadzać, żeby wszystko się zmieściło. Ja sobie jeszcze wezmę tutaj te moje pomocnicze karteczki, żeby Wam pokazywać, gdzie będą się tu pięknie mieścić zdjęcia. Dobrze, już sobie przygotowałam, bo tak jak mówiłam, wejdą zdjęcia 13 na 18, 10 na 15 i 9 na 13. Będzie mi po prostu łatwiej pokazywać. Zaczynamy, słuchajcie, otwieramy sobie. Aj, chyba czegoś tam nie zamknęłam, bo już widzę, że mi tu dynda sznureczek, ale poprawimy. Pudełeczko tradycyjnie, tym razem z kółeczkiem. Pokażę też tam, jak można sobie na okrągło odkładamy pudełeczka etui stworzone przez fabrykę Weny. Jednej rzeczy nie zrobiłam, teraz widzę, ale to nic. Na wewnętrznej stronie okładki zaczynamy. Słuchajcie, ja sobie tak przesuwam, żeby był ładny widok. Na wewnętrznej stronie okładki, ja też nie wiem, czy będzie tu widać, tak postaram się Wam to tu pokazywać, o, że te piękne złocenia, srebrzenia wszędzie występują. Tutaj macie wykończone kieszonki, tu są na ramkach, na dekoracjach, więc myślę, że tak mroźnie, zimowo jednak jest. I to tutaj miejsce jest, chociaż nie, tak, 13 na 18. Mamy rameczkę tutaj od razu na tej wewnętrznej, okładkowej stronie. Ja miałam tam przygotować sobie matę i po prostu wyleciało mi to troszkę z głowy, ale jest tu, może troszkę będzie trzeba zwężyć, żeby tak to ciasno nie wchodziło. W każdym razie mamy piękną rameczkę tutaj już na okładce, można sobie zdjęcie umieścić w środku, ale to nie wszystko, ponieważ nasza ramka otwiera się jeszcze, słuchajcie, w górę. No przecież u mnie nie może być po prostu ramka. I tutaj na tej górnej części mamy miejsce na zdjęcie, zobaczcie, 10 na 15, tylko ono będzie odstawać. Lepiej bym tu sobie dała 9 na 13, ale chciałam, żeby tutaj, wiecie, nie zmarnowało się to miejsce, więc jest. I jest w formie tej takiej sztalugi, którą ja bardzo lubię. Chcę to Wam przewrócić, a to mi się zamyka. Tu mi się pięknie o gwiazdkę opiera.
Jest ten śliczny domek, świeci też tam gwiazdka, można dać jakiś inny element, napis. Jeżeli uznacie, że chcecie coś innego, jak najbardziej. No i jedziemy dalej. Ok, ja sobie tak sprawdzę, żeby to było na widoku. Mamy tutaj, słuchajcie, kieszonkę. Kieszonka zmieści oczywiście sporo formatów. Jest to okładka, więc tradycyjnie zmieścimy tu zdjęcie też 13×18, chociaż nie wiem, czy tu nie trzeba będzie trochę skrócić. Jakiś mam taki duży ten format, słuchajcie, 18. Dziwne, nie? Zobaczcie. Czy ja tu nie mam za długiego tego? Aż sobie zmierzę, bo to takie dziwne. Chociaż nie. O, właśnie. To jest... Okej. Słuchajcie, to jest zdjęcie 21×15, a ja sobie tu napisałam 13×18 i coś mi nie pasowało. Już się poprawiam, już mam mniejszą foteczkę. Wiecie, co mi to tak jakoś dziwnie ciasno wchodziło, chociaż wiem, że to w miarę było takie, ale tutaj wiecie, ale zobaczcie, 15×21 do ramki nawet wejdzie, jak się troszkę dotknie, a tutaj jest 13×18 prawidłowe. Bardzo przepraszam za pomyłkę, ale coś mi to nie grało, a nie byłam pewna co. Muszę poprawić. No i mamy 13×18, w zależności od tego, jakie sobie zdjęcia wywołacie, jakie będą tutaj, no jakie sobie przeznaczycie. My mamy tu, zobaczcie, maty. Wiecie, jaki ja mam stosunek do mat? One mogą być, a nie muszą. Można sobie zdjęcia po prostu luzem powsuwać i też będzie super fajnie. No i taka, zobaczcie, taki fajny taguś z dekoracją, na którym można pozapisywać sobie różne fajne rzeczy związane tutaj z tymi zdjęciami, które znajdą się w albumie. Mamy na dole miejsce na zdjęcia 10×15. Ciach. Bo oczywiście u mnie nie może się zmarnować żaden kawałek. Wszędzie musi być miejsce na zdjęcia. Po co ma to być pusta, tylko taka, wiecie, sama kieszeń, jak można tu po prostu sobie coś zagospodarować. Chlapaliśmy i pochlapałam sobie, nie zasłoniłam wewnątrz okładeczkę. Mamy, słuchajcie, zasuwkę, czyli blokowanie na zasuwanie i jest to też miejsce na zdjęcie 10×15. Można spokojnie sobie umieścić, a tutaj w kieszonce już widzicie te nasze ozdoby, czyli takie zmrożone jakby sople lodu, które tu ładnie tak zwisają, że tak powiem, pod tą kieszonką. No i mamy tagusie, które tu mamy ładnie z tymi oczkami, które też są srebrne, ładnie sznureczki ozdobione. Mamy też elementy z kolekcji, które można sobie powkładać. To są wszystko miejsca, w których możemy zanotować sobie, no jakieś, wiecie, notatki związane z tym albumem, ze zdjęciami, które się w nim znajdą. No i mamy miejsce na zdjęcia 9×13. Zawsze te w środku, słuchajcie, możemy w różnoraki sposób potraktować. Może tu być duże zdjęcie 13×18, może być 10×15, chociaż dwa nie wejdą, jedno, a mogą być dwa 9×13. Myślę, że to jest decyzja już taka potem bardzo indywidualna osoby, która no, będzie sobie tutaj te zdjęcia rozplanowywać i my bierzemy sobie tutaj pięknie, zobaczcie, i w ten sposób blokujemy nasz takie fajne zamknięcie, ciekawe. Tutaj też można oczywiście jak najbardziej, słuchajcie, wsuwać zdjęcia, bo to jest miejsce na to. Każda karta ma tu takie zakładeczki, gdzie wejdą zdjęcia albo jakieś opisy. Myślę, że to też zostawiamy każdemu do zadecydowania. Druga strona lewa, mamy zamknięcia z takimi uroczymi gwiazdeczkami. Ja to myślę, że położę więcej tych gwiazdeczek, jeszcze dam zapasową, jakąś, jakby ktoś sobie chciał gdzieś wykorzystać. Otwieramy i już tutaj wewnątrz na klapce, żeby też oczywiście się to nie zmarnowało, mamy miejsce na zdjęcia 9×13, natomiast tutaj na tych większych spokojnie wejdą zdjęcia 13×18 lub 10×15, ale wtedy wejdzie tylko jedno lub dwa 9×13, więc słuchajcie, liczenie zdjęć do takiego albumu jest bardzo trudne, bo możecie tutaj, zobaczcie, po jednej z większych lub mniejszej, wtedy wyjdzie ich dużo więcej, także to jest wszystko kwestią tego, jakie zdjęcia w danym albumie umieścicie. No i tutaj mamy urocze, słuchajcie, te gwiazdeczki srebrne jako takie ćwieki.
Śliczne. Wewnątrz oczywiście tutaj jest też miejsce na zdjęcie 13×18 lub 10×15 lub 9×13. Już nie będę Wam tego ciągle powtarzała, ale wiadomo, że jeżeli jest miejsce 13×18, znaczy, że 10×15 i 2 razy 9×13 się zmieści, a tutaj wszędzie miejsce na zdjęcia 10×15, no i tu jeszcze na taki duży format, więc bardzo dużo zdjęć na tej stronie nam się zmieści. Mamy już stronę trzecią prawą i na stronie trzeciej prawej, słuchajcie, jest tutaj, znaczy jest przede wszystkim klapeczka, która nam się tutaj ładnie zamyka i to jest miejsce na zdjęcie oczywiście, jak już widać po formacie 10×15 z jednej i z drugiej strony. Mamy tu, spójrzcie, te piękne nasze srebrzone brzegi, które takie sprawiają wrażenie, jakby takie sople lodu pięknie tutaj spływały. Porobiliśmy sobie też takie taguśki, tutaj jest, wszędzie są te takie kropeczki wykańczające, też mamy srebrniutkie. No i tutaj maty na zdjęcia, słuchajcie, 9×13 tu wejdzie bezproblemowo, więc można sobie działać. To oczywiście otwieramy do góry, tutaj również jest miejsce na zdjęcie, a tutaj otwiera nam się harmonika w jedną i z drugą stronę, 2, 4, 6, no i tutaj 1 lub 2 zdjęcia jeszcze nam się zmieszczą. W taki sposób to zamykamy i tu oczywiście również znajduje się mata na zdjęcia. Jeszcze bym sobie zaokrągliła te brzegi może. Kolejna strona to już jest nasza strona czwarta lewa. Zobaczcie, ten system Hidden Hinge z plusem pozwala nam na takie swobodniejsze otworzenie tej karty. Spójrzcie, nie wiem, czy będzie widoczne, ja już tu sobie zerknę, jak pięknie tu wszystko się mieni, ta choinka i te elementy. Także mam nadzieję, że było to widoczne. Czasem próbuję kręcić, a potem się okazuje, że i tak to fajnie widać. Cała choinka pięknie się mieni, daszek domku. I mamy tu taką stronę, kartę tagową, taka, żeby była troszeczkę inna, pięknie przebigowane. No i otwieramy sobie w stronę lewą. My w ogóle pracujemy na białym papierze bazowym, o tym też nie powiedziałam. Tego papieru bazowego, słuchajcie, dostaniecie aż 45 sztuk, więc spokojnie będzie można sobie tworzyć. Zawsze daję więcej materiałów tych bazowych, żeby gdyby ktoś się pomylił, to wiecie, się nie stresował. No i na wewnętrzne, o nie obiłam sobie, ale to zobaczcie, nic trudnego. Ja skorzystałam sobie tutaj do obijania z tych tuszów Tamias. One też dostępne są w moim sklepie internetowym i mojego stempelka foto. I można takie zdjęcia, słuchajcie, w formacie poziomym, pionowym, jak zależy sobie, wywołacie, dopasujecie, więc myślę, że każdy w odpowiedniej, tam też pewnie mam je ostemplowane, ale tak wiecie, czasem się zapomni. I wsuwamy. Ok. I wewnątrz, jeszcze tutaj na tej stronie, żeby oczywiście wykorzystać każdy kawałeczek, piękny widoczek mamy też, to wszystko jest tutaj posrebrzone, ładnie się nam mieni, zobaczcie, te nasze krawędzie takie zlodowaciałe nadają takiego fajnego uroku. Tu mieścimy zdjęcia 9×13, tutaj oczywiście 9×13, 10×15, spokojnie. A tutaj w takich większych kieszeniach jak najbardziej zdjęcia, słuchajcie, 13×18 możemy sobie zmieścić. Jakieś to takie jeszcze niewyrobione, no ale to jest normalne. No i tu, tak jak myślałam, nie obiłam sobie, chyba na tej stronie ominęłam. Tu mam akurat matę 9×13, no i taki taguleczek zrobiony, żeby tu tak fajnie sobie coś zapisać. No a w tej większej kieszeni oczywiście mata tutaj też jest 13×18. Zamykamy sobie. Myślę, że sama forma tej strony, tej klapki w formie takiego taga, gdzie tutaj ten ładny domeczek tak się wybija, ten widoczek, naprawdę jest bardzo urokliwy. Kolejna ze stron, to jest już nasza strona piąta prawa, to są systemy już tutaj takie pop-upowe. Zobaczcie, tu nam się to ładnie wszystko mieni. Ja nie robiłam tu zbyt dużo dekoracji, ponieważ to jest takie, wiecie, przestrzennych, bo to jest tutaj takie dosyć grube, tam mieści się cały ten nasz system. I to, co chciałam tutaj o nim powiedzieć, to to, że jest to jedyne miejsce i chyba jedyne rozwiązanie z wszystkich 4 pór roku skraperki, gdzie
jest miejsce na takie małe zdjęcia, ale bardzo lubię to rozwiązanie. W sumie chyba wykorzystywałam go tylko raz w albumie i to był album Kobiecość, o ile mnie pamięć nie myli, ale wróciłam tutaj do tego, bo uznałam, że będzie to fajnie wyglądać. Tu spokojnie zmieści się zdjęcie 9×13, to samo tutaj, też sobie nie obiłam. I tu, słuchajcie, otwieramy, mamy twista. Twisty to są takie urokliwe, słuchajcie, formy pop-upów, które ja bardzo lubię. I tu możecie albo takie mniejsze foteczki sobie, wiecie, bo takie można wywołać na początku roku 2025. Słuchajcie, już dzisiaj Was serdecznie zapraszam na warsztat dla osób, które dopiero zaczynają z albumami, ale nie tylko, bo będzie dużo treści też dla osób już, które tworzą. Mam nadzieję, że takie treści tam też odnajdą wartościowe. I tam, kochani, zaczniemy od zdjęć, czyli to będzie warsztat, w którym będzie pliczek zdjęć i będę pokazywała, jak takie zdjęcia wykorzystać, jak dopasować album, jak zaplanować album do zdjęć, jak zaplanować zdjęcia do albumu, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawe, no ale to już dopiero w styczniu. Także tutaj sobie pięknie ten pop-upik zamykamy. Ja zawsze mu trochę pomagam. I tu mamy drugi, czyli jeden i drugi pop-up. Nie wiem, czy można by je otworzyć razem. Zaraz sprawdzimy, słuchajcie. Nie, razem chyba, nie, bo bym sobie popsuła, ale mogłoby to być ciekawe. To by się mogło sprawdzić w takim, wiecie, dużym albumie, że zrobić jeden i drugi i one by się jednocześnie otwierały, ale tutaj nie, tu by było za ciasno, więc otwieramy sobie jeden, drugi. Mamy takie fajne niespodzianki. No i szósta, lewa strona nasza, pięknie oszroniona mrozem. Ja wiem, że mróz jest biały, ale tutaj, słuchajcie, to srebro z tą bielą i z tymi pięknymi niebieskimi kolorami tej kolekcji naprawdę zrobiły robotę. Kopertka pięknie się mieni cała. Tutaj ta nasza kokardeczka, nie wiem, czy będzie widać również. I my sobie to otwieramy. No i mamy tutaj na zdjęcia 10×15, czyli spokojnie takie foteczki tutaj sobie można umieścić w górę. A pod tym kryje nam się jeszcze tutaj też nie... Ja nie wiem, czemu ja to nie ostemplowałam. No, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Jakiś papierek jeszcze mi się kołaczy. I tu sobie to, słuchajcie, zamykamy. Tak. I w sumie ta chyba ładniejsza, nie? To ta tutaj. I lecimy do strony kolejnej. To już mamy 2, 4, 6, 7 prawa. Tutaj mamy pięknie wykończone dziurkaczem. A tutaj mamy srebrniutkie, piękne wykończenie, słuchajcie, tego... Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać tego brzegu. No pewnie tak, zawsze się wysila ma. I wyjmujemy sobie z kieszonki. Mamy maty na zdjęcia. Oczywiście tutaj można zdjęcia sobie wsunąć luzem. Zobaczcie, 13×18, 10×15 lub... Słuchajcie, dzisiaj mi się ręce trzęsą, taka podekscytowana jestem. 3 formaty zdjęć wejdą tutaj. Ja mam jeszcze tutaj takie tagi, mam też z kolekcji to kółeczka, takie tam są na okładce, więc można, w ogóle zauraczają mnie te srebrne tutaj takie kółeczka. To wszystko będziemy robić na warsztacie, więc spokojna głowa. Tutaj mamy też wszystkie takie pociągnięte tym sreberkiem, te dekoracje, te kwiaty w narożnikach, takie smugi fajne. No a cały ten... Tę książeczkę, bardzo Was przepraszam, chrypnę, wyjmujemy sobie, bo tak naprawdę to ta książeczka jest tą blokadą tutaj do tej naszej karty i na takiej książeczce oczywiście, słuchajcie, jak żeby inaczej, tu musi wszystko być dopasowane do zdjęć, mieszczą nam się zdjęcia 13×18 lub wiadomo 2 dziewiątki, 1 dziesiątka, bo tutaj zrobiona była książeczka jako blokada, ale jeszcze można sobie powsuwać coś więcej do tej naszej kieszeni. Otwieramy w tym kierunku i zobaczcie, jeszcze na tych ściankach mieścimy sobie zdjęcia 9×13. Ja specjalnie tutaj, tak wiecie, już warsztat jest jakby nagrany, więc zobaczycie, jak będę tu kombinować, że można tu właśnie same paseczki i tylko ta wnęka na miejsce na zdjęcie, jak to ładnie będzie wyglądało, jak się to wklei. No a tutaj otwieramy i mamy taki dynamiczny wodospadzik, taki, zobaczcie, fajnie pracujący. Tu wiecie, ten album stosunkowo nie jest jakiś bardzo duży, że tych zdjęć tu leci bardzo dużo, ale w miarę tyle, ile możemy. I tu też oczywiście pięknie się wszystko błyszczy. Zamykamy, blokujemy sobie naszą książeczką. Zobaczcie, tutaj wejdą 4 zdjęcia, ale jeszcze oczywiście możemy sobie tu umieścić maty, dodatki, jakieś tagi, wszystko, co nam pięknie tutaj ozdobi nasz
albumik. I oczywiście karta od góry. Przelatujemy na... Aha, tu było wszystko, dobra. Już myślałam, że coś ominęłam. A, słuchajcie, ja czasem zrobię, a jeszcze potem się zapominam, że coś tam było jeszcze i trzeba było to otworzyć. Także to, wiecie, mamy stronę kolejną. I tutaj rzecz, którą też często w moich albumach widzicie, czyli taka mata, która blokuje mi tu karty klapki. Tym razem mamy wyciągany wzór. Tutaj ładnie widać, jak ten wzór jest wyciągnięty z kolekcji. Mamy też to pozłocone, ozdobione. Ładnie tutaj jest miejsce na maty, które można wsunąć. Zobaczcie, jakiego tagusia zrobiliśmy. Ja tu sznureczka nie naciągłam, nie wiem dlaczego. No i pyk. A tutaj na 10 na 15 otwieramy sobie, słuchajcie, w 4 strony, więc mamy 2, 4, 6, 8, 9 lub 10 zdjęć. Mieści się nam tutaj pięknie, więc no superowo. I tutaj jeszcze jest puste pole, też można zdjęcia zamocować. Dalej jedziemy 2, 4, 6, 8, 9. No mogłam popatrzeć, czy tu już koniec, prawda? Przede wszystkim tutaj jest kieszeń przestrzenna, czyli pokażę Wam, jak bardzo praktycznie i fajnie taką przestrzenną kieszeń sobie zrobić, żeby nam się nie zginała i nie niszczyła. Ale dzięki temu, zobaczcie, pięknie wchodzi nam książeczka na zdjęcia 13 na 18, której oczywiście sobie nie obiłam, ale to przecież, wiecie, nic nie szkodzi. I mamy, spójrzcie, ładny marginesik. Ok, wsuwamy do środka. Mamy tu piękny widoczek, który też jest ośnieżony, olodowacony. Mamy tutaj te wszystkie grafiki też pięknie pociągnięte tym błyskiem. Ja mam nadzieję, że to w tym filmie będzie wszystko widać. No inaczej będę jeszcze raz nagrywała po ciemku, żeby było widać. A tutaj wodospad tradycyjny na zdjęcia 9 na 13. Jest na 9 na 13, bo na 10 na 15 weszłoby tu chyba ze 2 zdjęcia tylko. A dzięki temu, że mamy takie 10 na 15, wyjdzie ich naprawdę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 zdjęć, więc to jest bardzo dużo. A zobaczcie, nie jest to tylko klapka sama, znaczy się w sensie kieszeń, ale mamy też tutaj wodospad, czyli fajne wykorzystanie też takiego potencjału i miejsca, żeby on nie był taki zmarnowany. No i ostatnia strona, czyli 10 lewa. Tutaj ulubiony mój śliczny, słuchajcie, to tak ładnie wygląda. Ta kompozycja kwiatowa jest też posrebrzona, podkręcona tym srebrem, wygląda uroczo. No i tu oczywiście fajnie zdjęcie wchodzi. 10 na 15. To jest miejsce na zdjęcie, jak wkleimy, to ta kompozycja ładnie wystaje nam na zewnątrz. Oczywiście otwieramy w górę na 2 razy, więc tu wejdzie nam 2, 4 zdjęcia. Tu mamy jeszcze kieszonkę. O, nie wysrebrzyłam. To muszę naprawić błąd. Mój błąd, słuchajcie. Musi być wysrebrzony ładnie. Tego Wam pokażę, jak robić na warsztacie właśnie. Bardzo fajnie takie dekoracje. I otwieramy. Tu mamy takie, widzicie? Wcięcie. Otwieramy sobie i mamy znowu tutaj miejsce na zdjęcie większe lub 2 mniejsze, ale zmieści się bez problemu. Oj, przepraszam. I jeszcze 2 maty na zdjęcia 10 na 15. No i ostatnia strona, tradycyjnie jak we wszystkich porach roku, skraperki jest do Waszej dyspozycji. Można tutaj zrobić sobie, słuchajcie, jedno duże zdjęcie z narożnikiem, ozdobić pięknie, można zrobić wodospad, można zrobić jakiekolwiek rozwiązanie chcecie. Ja też to tłumaczyłam na warsztatach, że po tylu już warsztatach, które się pojawiały, bardzo chciałam zrobić coś takiego, żeby ta jedna strona była dla Was, abyście wykorzystali tutaj jakiś swój pomysł albo coś, co Was zainspirowało w danym albumie i stworzyli rozwiązanie, które będzie Wam tutaj odpowiadało. No, słuchajcie, także tak wygląda zima skraperki. Ta strona mi się bardzo podoba, bo się świeci. Bardzo mocno jest. Mocno sobie to tak położę. No i teraz, kochani, zapraszam Was na kilka szczegółów, tych w sumie najważniejszych, które dotyczą tutaj tego oto naszego warsztatu albumowego. Zapraszam. Jak już wspominałam, moi drodzy, jest to 4. część z naszych pół roku skraperki, czyli zima skraperki. Wszystkie osoby, które zakupiły dotychczasowe pełne zestawy warsztatowe, otrzymały w mailach przy każdym warsztacie takie naklejeczki właśnie przeznaczone, dopasowane do konkretnych warsztatów. Jeżeli zebraliście je wszystkie,
Bardzo proszę, aby przy zakupie zimy skraperki zaznaczyć w komentarzu do zamówienia, to jest bardzo ważne, że posiadacie już wszystkie 4 warsztaty po to, aby w paczuszce z zimą skraperki poleciał do Was upominek ode mnie. Kilka przydatnych takich niezbędniczków skraperki. Mam nadzieję, że sprawią Wam radość, że Wam się spodobają. Warsztat jest taki dosyć spory. Zeszły nam tu 3 duże kolekcje Cozy Winterland z Craft O'Clock. Dodatki, elementy do wycinania. 45 arkuszy bazowych papieru A4, które przygotowałam. Tam zostało kilka, ale no wiecie, nie, tak z 40 na pewno zeszło, więc dosyć spory nakład materiałów tutaj jest w tym albumie, nie da się ukryć, ale powiem Wam, że na tyle rozbudowanych elementów i stron myślę, że no to tak zawsze trzeba liczyć. W paczuszkach, które otrzymacie wszystkie materiały, płótna, docięte tektury, etui, materiały do wykonania srebrzeń. Jedyne, czego nie ma, no to dziurkacza, jeżeli chcecie wykonać sobie jakieś ozdobne wykończenia, trymera, gilotyny, nożyka, nożyczek, ołówka, linijki, no takich rzeczy, które należy mieć u siebie, czy też kleju, ale za to każdy, bo wiecie, będą zapewne osoby, które nie mają wszystkich części pór roku skraperki i takiego prezenciku no, nie otrzymają, ale też gracisik dla nich przygotowałam i to jest część tego bloczka właśnie, 6 arkuszy Cozy Winterland, tych 20 na 20 i to też jest taki troszkę ratunek, gdyby tutaj coś zabrakło, no to z tego bloczka można jeszcze się tutaj poratować, ale jeszcze raz przypominam, jeżeli będziecie mieli ochotę, takie bloczki też są osobno na sklepie, ktoś będzie miał jakiś stres, że może mu nie wystarczyć, że coś może się wydarzyć, no to takie bloczki możecie sobie dokupić. Moi drodzy, koszt całego warsztatu z wszystkimi materiałami, z pełnym dostępem do kursu, z dożywotnim. Możecie sobie w każdym momencie taki kurs odtwarzać, wracać do niego i tworzyć na jego podstawie inne produkty. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ważne jest tylko, żeby też oznaczać osoby, które są autorami takich warsztatów, że robiło się na ich podstawie. Jest to bardzo miłe. Oczywiście nie możemy nikogo siłą do tego zmusić, no ale na pewno jest to bardzo miła rzecz. W każdym bądź razie, słuchajcie, koszt takiego warsztatu 220 zł. To jest z materiałami, z pełnymi dostępami. Dostajecie wszystko, co jest tutaj potrzebne. Sam dostęp do kursu 80 zł. Przesyłki paczkomatem 17, kurierem 18. Tak jak wspominałam, termin dostępności do 19 października lub do momentu, gdyby się okazało, że na przykład, nie wiem, Craft O'Clock już nie ma papierów, bo są śliczne. Może tak się zdarzyć. Ja już teraz nauczona doświadczeniem zaznaczam to zawsze przy warsztatach, że mimo, że jakby, wiecie, mówi się nieograniczona ilość, ale trzymam rękę na pulsie, czy tych papierów, bloków jest wystarczająco, żeby do wszystkich wystarczyło, żeby nie było potem żadnego z tym problemu, więc miejcie też to na uwadze. W związku z tym, słuchajcie, że będą tu jeszcze dodatkowe prezenty dla warsztatowiczów, to tym razem wysyłka nieco później, nie jakoś bardzo dużo, ale 12 listopada, bo potrzebuję czasu na spakowanie podwójnych paczek, więc to jest dosyć spore wyzwanie, tym bardziej, że już szykujemy Scrapmas. Dostępy do kursu będą wysyłane 13 listopada. Jeżeli zakupujecie sam dostęp, on również będzie wysyłany w dniu, w którym dostęp otrzymują wszyscy, którzy zakupili pełne warsztaty. Jeżeli chcecie połączyć zakupy z zakupami w sklepie, jak najbardziej nie ma problemu, ale musicie pamiętać, że te zakupy dotrą do Was razem z warsztatem, czyli będą wysłane tego 12 listopada. Ważne, pamiętajcie o tym zaznaczaniu w komentarzu, jeżeli zebraliście wszystkie 4 warsztaciki. Jest możliwość, słuchajcie, płatności PayPalem. Jeżeli ktoś chce troszeczkę później zapłacić, można zakupić przez sklep kurs, w komentarzu dopisać mi, że płatność będzie tego i tego. Mam to na uwadze, jest to w komentarzu, więc nigdzie mi to nie umknie. Czekam spokojnie i cierpliwie na płatność. Powiem Wam, że jeszcze raz przypominam, że papiery wykorzystaliśmy do ostatniego kawałeczka. Dostajecie w gratisiku taki zestaw tutaj 6 jeszcze arkuszy z tych 20 na 20, to jest taki upomineczek jeszcze dodatkowy.
ale gdyby ktoś był zestresowany i bał się, że zabraknie mu, takie duże bloki, czy też te mniejsze, można dostać, no wiecie, jeszcze osobno do zakupu. No cóż mogę powiedzieć Wam? No najważniejsze, możliwość wysyłki za granicę, zawsze o tym zapominam, ale już tutaj większość z Was wie, że nie ma problemu wysyłki za granicą. Słuchajcie, na terenie Unii Europejskiej wysyłamy kurierem GLS, paczuszki szybciutko docierają. Jedyne opcje, gdzie no niestety nie wysyłamy kuriersko, no to są już Anglia, takie pozaeuropejskie państwa, więc to też miejcie na uwadze. Najlepiej sobie napisać wcześniej, dogadać się. Ja staram się zawsze wyliczyć, ile to będzie kosztowała taka przesyłka. Wiem, no to mniej więcej mogę wyliczyć, bo już te warsztaty takie są zbliżone, choć tu jest dużo więcej materiałów w tym ostatnim warsztacie i też będą te paczuszki dodatkowe, ale no myślę, że tak do Niemiec to jest około 70 chyba złotych, chociaż tam coś ostatnio staniało, ale mniej więcej tak to jest, więc jest bardzo dużo osób, gdzie wysyłamy właśnie do Niemiec, też do Dublina, do Anglii, do Francji, więc zawsze te dziewczyny, te, które stale zamawiają, już wiedzą, te, które były nowe, i do Czech też, więc pozdrawiam Danielę z tego miejsca wiedzą, że no, nie ma problemu, zawsze wyliczę. Słuchajcie, nawet jeżeli się zdarzy, że uznacie, że to jest zbyt wysoki koszt, można takie zamówienie anulować, nie ma z tym problemu. Cieszę się bardzo, że kończymy ten projekt. Mam nadzieję, że podobał się, że sprawił Wam radość, wszystkim, zwłaszcza osobom, które wzięły wszystkie 4 części, że w każdej coś nowego poznaliście, że znalazło się coś, co Was jednak zaskoczyło. Mam też nadzieję, że ta ostatnia część również sprawi Wam dużo radości. Ja zaraz tam będę srebrzyć tą ostatnią stronę i uzupełniać w sznureczek. No wiecie, czasem dopieszcza, a człowiek takich drobnych detali nie zauważa. W każdym bądź razie tutaj z tego miejsca chciałam też podziękować Wam za cały wspólny rok warsztatów, bo to jest ostatni, który w tym roku będzie. Kolejne dopiero prawdopodobnie gdzieś w styczniu, na początku. Teraz skupimy się na Scrapmasie, na fantastycznej zabawie, która już w listopadzie zagości od 6 listopada, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły na grupie Scrapmasowej, tam wszystkie linki znajdziecie pod filmem. No, także bardzo mnie to wszystko cieszy. Słuchajcie, kiedy widzę już zimowe papiery, czuję już ten powiew świąt, taki zimowy powiew, więc no, mam nadzieję, że jeszcze śnieg spadnie i już będzie pełnia szczęścia. Także no, zobaczymy. Co roku na to liczę. Ja Wam bardzo dziękuję raz jeszcze z całego serca. Serdecznie zapraszam do wspólnego tworzenia, do wspólnej pracy nad tym warsztatem. No i co? Mam nadzieję, że spełni Wasze oczekiwania. Bardzo dziękuję przede wszystkim firmie Craft O'Clock za ich taką serdeczność i wielkie serce, ponieważ odłożyli mi na razie papiery. Było tak już tam ciężko, więc to też bardzo doceniam i bardzo dziękuję. Dla Was, tak jak mówiłam, polecam też prezenciki w formie takich właśnie zestawów jeszcze. A czy coś jeszcze się znajdzie w paczuszce, to zobaczycie. Osoby, które zebrały wszystkie, no to będą mieć prezenty. A czy jeszcze coś będzie, to się okaże. Zawsze jakaś niespodzianka się znajduje. Drodzy moi, wszystkie szczegóły umieszczę jeszcze pod filmem, w social mediach. No i zapraszam Was do sklepu internetowego www.asiaszulik.pl. Ściskam Was bardzo mocno. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z przedstawionym tutaj albumem, z warsztatem, serdecznie zapraszam do kontaktu na mojego fanpage'a. Też namiary znajdziecie pod filmem. Ściskam Was gorąco. Troszeczkę chłodno, ale jednak bardziej gorąco. I zapraszam do wspólnego tworzenia. Serdecznie pozdrawiam Was. Do albumowania. Pa, pa.